ramach cyklu z ESG na Ty porozmawiamy dziś o SBTi, o emisjach gazów cieplarnianych i naszych celach dekarbonizacyjnych. Olu, powiedz mi, o co chodzi w tym SBTi i dlaczego to jest takie ważne? Więc SBTi, czyli Science Based Target Initiative, jest to taka organizacja, która określa ramy i zasady ustanawiania przez firmy swoich celów dekarbonizacji w taki sposób, aby one były jak najbardziej realne do osiągnięcia. I polega to na tym, że najpierw firma musi obliczyć swoje emisje gazów cieplarnianych, sprawdzić w którym zakresie jej działalności te emisje są najwyższe i te właśnie zakresy objąć celami dekarbonizacji. Później wysyła te cele do weryfikacji do SBTi-a, no i SBTi po przyglądnięciu się im bardzo szczegółowo zatwierdza je albo nie. A powiedz mi, co wchodzi do naszych emisji, mówiąc o emisjach LPP? Czy to tylko te emisje, które generujemy na poziomie produkcji ubrań, czy może coś jeszcze? Na emisję naszej firmy składa się absolutnie każdy aspekt naszej działalności. Począwszy od funkcjonowania naszych biur, magazynów i salonów, czyli takiej naszej działalności bezpośredniej, po nasz cały łańcuch wartości, czyli produkcję ubrań, transport tych ubrań od dostawców do nas, transport między magazynami a naszymi salonami, no ale tutaj też są emisje związane z pracą pracowników, no bo muszą jakoś dojechać do pracy, tak? Podróże służbowe. I dodatkowym aspektem są też emisje związane z klientami, z tym jak oni pielęgnują odzież po jej zakupie, no i co z nią robią po tym, jak przestaną ją używać. Czyli ja, pracując na co dzień w biurze na Łąkowej, również moje emisje są wliczone w całościowy skład emisji gazów cieplarnianych LPP. Tak, jak najbardziej. No bo po pierwsze, wiesz, siedzisz w biurze, zużywasz energię elektryczną, zużywasz energię cieplną, tak? Korzystasz ze wszystkich udogodnień, które są w biurach czy w magazynach. Dodatkowo jeździsz do pracy, tak jak wcześniej wspomniałam, tak? Czyli jeździsz samochodem bądź też transportem miejskim. No jeździsz w podróże służbowe, ale też dodatkowo możesz być klientem, tak? Czyli ty też kupujesz tę odzież, pielęgnujesz ją, pierzesz, prasujesz, no i później coś z nią musisz zrobić. Okej, a gdzie jest tak jakby największa część tych emisji, które liczymy w naszej firmie? Największa część przypada akurat na procesy produkcyjne, bo my musimy pozyskać przede wszystkim surowiec do produkcji tych rzeczy, później wytworzyć materiał, później trzeba wyprodukować daną rzecz. I to jest ta największa część właśnie, jeśli chodzi o emisję całej naszej firmy. Dobrze, to teraz już wiemy mniej więcej, co liczymy, jak liczymy, a powiedz mi, jakie są nasze cele, jeżeli chodzi o obniżanie tych emisji? Więc nasze cele są takie, aby obniżyć emisje związane z działalnością naszych własnych biur i magazynów. Dodatkowo planujemy obniżyć emisję o 51,6% na sztukę zakupionej rzeczy. To właśnie się tyczy tych procesów produkcyjnych. I mamy jeszcze taki jeden cel, który się nazywa Supplier Engagement i chcemy zaangażować naszych dostawców, naszych partnerów biznesowych związanych z transportem i wynajmujących nam powierzchnię pod salony w to, aby oni również te swoje cele ustanowili. Okej, brzmi to bardzo ambitnie. A powiedz, kiedy możemy się spodziewać pierwszych rezultatów? Ogólnie cele są sformułowane tak, aby osiągnąć je w 2030 roku, no ale mamy nadzieję i będziemy do tego dążyć, aby te rezultaty widać było jak cały czas na tej naszej drodze do osiągnięcia tego celu, no bo mamy jakieś tam kamienie milowe, będziemy wdrażać nasze inicjatywy, no i będziemy obserwować, jak ten nasz ślad węglowy będzie spadał. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa trochę bardziej przybliżyła Wam temat emisji gazów cieplarnianych SBTi i naszych celów dekarbonizacyjnych i jesteście coraz bardziej na ty z ESG. Dzięki. Dzięki.